Dzień dobry. Mówi pani po polsku? Tak. Tak? O, super. Dobra, idę tutaj zobaczyć. Faktycznie kurtka tylko była tak zawieszona. Fajnie, a to prawda, że tutaj w szkole drugim językiem jest polski właśnie? Uczą dzieci polskiego? Właśnie szkoda, 3 lata temu jak zlikwidowali. O, no to ładnie. Niedaleko, tutaj właśnie widać cmentarz tam właśnie. Tak, tak, no byłem właśnie zobaczyć. Helena Pietrzyk, Walenty Jan Pietrzyk. Ręce odstrzelone, szedł komunista, krzyż stał, strzelił z pistoletu, rykoszet w oko stracił. No nie spodziewałem się, że dzisiaj sobie tutaj zjem pomidorówkę. Boże, można? Można? Można. Piotrek z Polski przyjechał. Chciał zobaczyć, jak mieszkają ludzie w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. YouTuber. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem Piotr. Pani Sabina, pani Franciszka, Piotr. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Bo ciężąca. Czyli to jest po prostu mąka zrobiona z jagód. Z jagód, da? Z jagód. Siemanko, pozdrawiam w trzecim odcinku z mojej wyprawy do Rosji. Dzisiaj dość wyjątkowy odcinek, bo będzie o nim trochę Polski. Szczególnie troszkę polskiej kultury, która jest tutaj w Rosji. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda Wierszyna, w której mieszka 500 mieszkańców. A czy więcej, czy mniej, to się okaże, jak już będę na miejscu. Postaram się z kimś porozmawiać po polsku. Wiem, że dzieci mają tam drugi język, właśnie polski. Także zapraszam na odcinek. Już wiem, dlaczego pokazywało, że trasę 100 km podjechał 2 godziny. Ale już od, nie wiem, przez 40 minut albo nawet godziny nie minąłem żadnego samochodu. Cały czas tylko pola, lasy i raz na czas jakieś parę domków. Excuse me. Sorry. Proszę zejść z drogi. Dziękuję. No, proszę. Nie zejdziesz. O, zejdziesz. Dzięki. Po tym, co tu widzę dookoła, jak jadę, jeszcze mi zostało chyba 40 minut. Ale jak jest mocna zima, to oni są na pewno odcięci od świata. Nie wierzę, że nie. Nie. Teraz się ciężko jedzie, a to dopiero jakiś śnieg, zasypane wszystko. A na Syberii zima to chyba nie muszę mówić. Ostatnie 15 km drogi takiej. No i będę w Wierszynie. W początku pojadę odwiedzić tam kościół, później dom polski, później może gdzieś pójdę coś zjeść polskiego. I mam nadzieję, że kogoś spotkam, z kimś porozmawiam. No i moi drodzy, dojechałem. Nie mówię, że było łatwo, bo nie było. Ale jestem tutaj. Tu właśnie zaczyna się Wierszyna, a raczej może kończy, bo przejechałem przez całą wieś, bo szukałem takiej jednej tabliczki. Ale po prostu ładnie to wygląda. Stwierdziłem, że Wam pokażę. Jadę najpierw pod kościół. Muszę też od razu namierzyć, bo jest tutaj dom polski, gdzie się ludzie spotykają, właśnie jak ktoś przyjeżdża tu z Polski, bo często jest tak, przynajmniej było kiedyś, że codziennie praktycznie ktoś tu odwiedzał Wierszynę, ktoś właśnie zainteresowany tym, jak to tu życie wygląda. Nie wiem, jak jest teraz, mam nadzieję, że będę miał się kogo zapytać. Zaraz Wam pokażę i powiem Wam, że ta wioska naprawdę jest ładna i widać, że ludzie tutaj o nią dbają, bo te domki, te z bali, takie drewniane, no ładnie są odnowione, także no, zadbane.
Dobry dzień. Pan rozumie po polsku? Mówisz po polsku, czy nie? Tak? A polski dom? Gdzie polski dom? Tam prosto, tak? Okej, czyli prosto i na lewo, tak? Koło kościoła. Okej, dziękuję. To moi kochani, oto Wierszyna. Polska wieś na Syberii. Ta wieś jest nazywana Małą Polską. Tutaj na dole jest kościół, za chwilę tam pojadę. Dokładnie tutaj. Tutaj gdzieś dalej polski dom, czyli miejsce właśnie, które chcę też odwiedzić. Tutaj przyjechałem zobaczyć teraz jeszcze na cmentarz, bo akurat rzucił mi się w oczy. Chcę zobaczyć też, czy po polsku jest napisane na nagrobkach, czy cyrylicą. O, tutaj cyrylicą, tutaj też cyrylicą. Tutaj też. Pamiętam, jak byłem na takim cmentarzu właśnie w Turcji. W Turcji też jest polska wieś. I tam były po polsku napisy. O, Helena Pietrzyk. Napisane po polsku. Już wam pokazuję. Helena Pietrzyk. Walenty Jan Pietrzyk. Ciekawe to jest też, że na nagrobkach dają, na każdym nagrobku prawie, zdjęcie tej osoby, która jest pochowana. Chobak, też napisane normalnie. A wiecie, jaki to był przypadek w ogóle, że ja trafiłem na tą wieś? Ja po prostu wpisywałem, co zobaczyć na Syberii. I wyskoczyło mi właśnie, że to miejsce. Wcześniej nawet o nim nie wiedziałem. Także naprawdę fajnie mi się udało. Tak, no zdecydowanie, prawie wszystkie mają cyrylicą napisane. No nie ma się też co dziwić, no. W krowie gówno wdepnąłem. Ludzie twierdzą, że to na szczęście, ale co to za szczęście, jak będzie mi w samochodzie śmierdziało. Ja muszę coś z tym zrobić. Pomyślcie sobie z takich ciekawostek, że ta wieś kiedyś praktycznie całkowicie była odcięta od świata. Dopiero pod koniec XX wieku wybudowali drogę dojazdową do niej. Niesamowite. Serio. To jest kościół świętego Stanisława z 1908 roku. Zobacz, że to jest właśnie serce wsi i symbol polskiej tożsamości tutaj. Idę zobaczyć, czy mogę tam wejść. Czy tam przedszkole albo szkoła, to też sobie zaraz tam podejdę. O, popatrzcie. Serdecznie witamy napis. Dobra, pójdę do sklepu zapytać, jak do tego domu polskiego wejść. Może się uda pogadać. Dzień dobry. Mówi pani po polsku? Tak. Tak? O, super. A gdzie polski dom? A, nie, to tam przyjechać. Trzeba od tyłu wjechać, tak? Tak. A do kościoła można wejść zobaczyć? Tak. A zamknięte. Tam kłódka jest. Czy to też od tyłu? U Nawisi, no tylko tam odkryło się po drugim. Aha, ale mogę wejść, nikt mi nic nie powie, tak? Tak. Okej, super. Okej. Naprawdę Tam fajnie. jest w tamtym domu za kościołem, jest ojciec Karol. Okej. On po polsku mówi, pogada z nim normalnie, tak? Okej. Dobra, idę tutaj zobaczyć. Faktycznie kłódka tylko była tak zawieszona. Ojciec Karol, no to zaraz zobaczymy, gdzie on jest. Ale fajny klimat tu jest. Gdzieś z tyłu może. Zaraz go znajdę. Czyli tak,
Ksiądz Stanisław, tak? Nie, Karol. A, Karol! Kościół pod... Tak, Stanisława, tak. Bo zapytałem w sklepie właśnie i pani mi powiedziała. O, jest papież nasz. No, mieliśmy wczoraj, godzinę temu, jak odjechał, kopię obrazu z Rzymu, Tak? która peregrinuje po Rosji, już kończy swoją podróż i od nas odjechała do Usola Syberyjskiego. Okej. Tego, godzinę temu. Wczoraj żeśmy mieli ładne przywitanie o godzinie 17, tam taki plakat wisi przed... O, to źle trafiłem, trzeba było wczoraj przyjechać. No, bardzo ładnie było. Dużo ludzi było. Tego nie, no dzisiaj żeśmy pożegnali i... Tak. Czyli to tutaj to jest ten dom polski, tak? To tu gdzie Nie, jesteśmy? to nie jest dom. Aha, czyli to jest... Pana dom po polski prostu. Jako tako nie istnieje. Okej, bo to właśnie mi wyskoczyło na internecie, że tu można zobaczyć właśnie kościół i z księdzem porozmawiać, dom polski jeszcze zobaczyć, szkołę. Tak, no szkoła jest po sąsiedzku, tu za płotem, to jest przedszkole i szkoła. Dwa takie równoległe budynki są, jeden jest szkoły, w tej chwili już po prostu są wakacje, ale jeszcze w tym tygodniu mają takie zajęcia rekreacyjne właśnie dla dzieci, szkoła urządza. Fajnie, a to prawda, że tutaj w szkole drugim językiem jest polski właśnie? Uczą dzieci polskiego? Właśnie szkoda, 3 lata temu jak zlikwidowali. O, no to... Zlikwidowali tego 35 lat było, język polski był w szkole. Okej. I, A pan tu od urodzenia? proszę? Pan tu od urodzenia mieszka, czy... Nie, ja tutaj, przyjechałem, ja z Polski jestem. Tego. A, czyli tak na misję mogę powiedzieć? Na misję, czy po prostu No, tutaj po prostu służyć, tak? Biskup potrzebował, gdzieśmy jakoś tak przez telefon przypadkowo się zgadali, no i wyraziłem chęć na rok, że mogę przyjechać, no nigdy mówię, w Rosji nie byłem, Tak. a co dopiero Syberia, a już jestem 16 lat. No, tak właśnie myślałem, że to rok to nigdy tak niemożliwe. Jak tu zima wygląda? Bo tu musi być odcięta jest wieś od świata w ogóle całkowicie? Nie, odcięci to nie jesteśmy tego, bo tutaj nie ma wielkich śniegów, a jak jest jakiś troszeczkę większy śnieg, to są drogi odgarnięte, także, że Ej, to ja to sobie zimę na Syberii inaczej trochę wyobrażałem. Myślałem, że tutaj jak już spadnie śnieg, to już z metr albo więcej. Tak myślę, jak zajeżdża do Polski, to też zawsze jak tam zima czy coś. No zima u nas, prawdziwa zima to u nas się rozpoczyna w listopadzie. Okej, bo tu tak jest, że bardzo gorące a lato. kończy się końcem marca. Okej. To jest napijesz kawy? Tak, proszę. A tutaj większość ludzi ze wsi mówi po polsku albo No jeszcze, potrafią? jeszcze bym powiedział, bardzo dużo ludzi mówi po polsku, no już te najmniejsze dzieci, to już, a teraz jeszcze jak nie ma języka polskiego w szkole, No to już zaniknie. To zaniknie tego, nie? Jeszcze w tych rodzinach, gdzie tam rozmawiają po polsku, to te dzieci też jeszcze, ale tak od 20 lat zwyż, to wszyscy mówią. Bo ja byłem teraz na cmentarzu jeszcze zobaczyć, właśnie się zastanawiałem, czy gdzieś zobaczyć. Znaczy, właśnie nie, właśnie zobaczyłem tylko jeden praktycznie, że po polsku napisę. Jest więcej? Znaczy, może oni po rusku piszą, bo wiesz, to nie mają polskich czcionek krabaczy. No tak. To, ale nazwiska polskie, są to wszystkie nazwiska, tam Figura, są to tam Stęplewski, czy Okej. to są wszystko polskie nazwiska. No, ładnie. Niedaleko, tutaj właśnie widać cmentarz tam właśnie. Tak, no byłem właśnie zobaczyć. Tak. A jak tu jest? Bo ja tak przyglądałem, widziałem, że był jakiś gość tam idzie, taki obcy, nie swój. Tu to od razu widać, jak ktoś nowy się pokaże. No to jest jedna z najstarszych mieszkanek. Mieszkanek? Tak. Ile lat ma pani? 94. Ja tylko 94, o! 92 albo 3. W tym roku zrobiłem, wiesz co, taką akcję, zabrałem ją No. do Polski, żeby się z Polską pożegnała przed śmiercią. O. Przywieźliśmy trochę ziemi, tam jakoś udało mi się zebrać jeszcze jakieś pieniążki. Mogę cię nagrywać. Co? Mogę cię nagrywać. Tak, oczywiście. I zrobiliśmy taki event, że pojechaliśmy do Polski. Właśnie ona z jej córką, jej córka 70 lat, Kalina. Pięknie to było zrobione. Byliśmy na tych ziemiach, skąd ich dziadkowie przyjechali do Wierzchynę. No i kurczę, taki super program. A ile tu mieszkasz?
Słucham? Ile jesteś tutaj Do już? Syberii? No. 2006 roku. O, to też kawał czasu. Ojcu pomagam, opiekuję się nim. No. Jak to życie wygląda? Tu nic nie ma dookoła. Ja tu jechałem i po prostu... Teraz jest fajnie, zobacz, nic. ten topoliny pług. Pług z topoli. No. Złoczy wszędzie właśnie, tu tego nie ma na szczęście. Muchy mamy, ale wiesz, to jest... Nie no, w Irkutsku teraz naprawdę to wygląda jakby śnieg padał cały czas. Jest po prostu biało od tych pyłków, od wszystkiego, od tych takie te drzewa lecą, te takie białe te. Z topoli, to jest pług topoli. To jest dokuczliwe dosyć. Pylą się w tej chwili. Strasznie, naprawdę, ale to jest aż tego tyle, że jak się idzie, to po prostu wszędzie na koszulce to jest. W oczy, Tak. nieprzyjemne jest Jak ktoś ma alergię, to naprawdę bardzo współczuję. Tak, a u nas co, życie spokojne. No właśnie się zastanawiam, jak to życie wygląda. Tu 500 osób mieszka, tak? Na całej wsi? 560. 560, no. Około 600. Zależy kiedy, latem czy zimą. Około 600, w tym tak 500 korzenie polskie. Okej. Piąte pokolenie, wiesz co mi się podoba, że piąte... Ja Już mam nawet syna wielkiego. Piąte, o ja myślałem, że I strzelił. on ledwo po polsku gada, rozumiesz, No. w pierwszym pokoleniu. A tutaj, kurczę, wnuki, prawnuki u tej pani przychodzą, ona z nim tylko po polsku gada. Bo Ja ludzie- do niej z Jaśkiem swoim poszedłem, ona mówi, nie będziesz tu po rusku gadał w moim domu. Nie gadaj do niego po polsku. Odpierdziel A dostał. właśnie, a jak to się stało, że ci ludzie tu zostali? Oni tu zostali zesłani, czy oni sami tutaj przybyli? To jest druga grupa Polaków, którzy przyjechali dobrowolnie. Aha. Była reforma rolna, ministra Stołypina. On chciał zagospodarować Syberię. Okej. Tyle po prostu pola i wszystkiego, mogłaby być tyle chleba, ale ludzi nie miał. Tak. I dlatego była agitacja w zaborze carskim. Mhm. I z Polski przybył. No i oni, bym powiedział, nawet nie przyjechali do innego kraju, oni tylko zmienili miejsce Tak. zamieszkania. Polska pod zaborami była. Tak, wiem, no. Miejsce zamieszkania tego, nie? No z tym, że najpierw przyjeżdżali tacy zwiadowcy, żeby się zorientować, jak tutaj jest, czy coś, później tam robili agitację. No i tak jak przyjechało tutaj ponad 70 rodzin, to kilka rodzin wyjechało. Okej. Bo sobie to wyobrażali inaczej sobie to No, wyobrażali. na pewno. No i wyjechali i można było. Car nie zabraniał powrotu, z tym, że na swój koszt. Okej. W tą stronę za darmo, Tak. a z powrotem na swój koszt. Mało kogo stać. Dostali pieniądze, dostali, wiesz, 500 rubli wtedy, to było kupa szmalu, takich podjomnych pieniędzy, żeby... Ale tu coś było wtedy w ogóle, czy tu nic nie było? Tutaj tak jak się rozpoczęła Wierszyna, tu była tajga. Czyli nic. Tu nic Nic nie było, Za kompletnie. moimi plecami kilometr jest wioska nasza ta istniała. Tam mieszkali Burjaci. Okej. Burjaci. I pierwszy rok Dziękuję. ci, co przyjechali, to jeszcze trzeba 3 km dalej jechać. To ja tam przejechałem całą tą wieś, tak. Krzyż jest postawiony. Tak. Nie gdzieś. Krzyża akurat nie... Ja przejechałem do tego i w prawo pojechałem, na moście. Pojechał, to byłby... Do końca trzeba, bo jeszcze kilometr za wioską. Okej. Tam się osiedlili, tam oni mieszkali. Niektórzy przez rok to wszyscy, a niektórzy nawet 2 lata w ziemiankach mieszkali. Oho. Czyli tu wszystko Polacy wybudowali. Tą Tak, wieś tak, postawili Polacy typowo. Tą wioskę to tak, tamta istniała, a tą to po prostu wybudowali Polacy. Okej. Jak... Ja nie wiem, bo ciężko mi to wytłumaczyć, o co mi chciał zapytać, ale jak wygląda życie tutaj tak, jak tu wszędzie daleko jest? To jest po prostu spokojne życie, tak? Tak całkowicie. Sklepy są, pierwszej potrzeby, wszystkie produkty są. A jakiś lekarz? No lekarza to tu nie ma. Felczer jest, naprzeciwko jest Jest tak naprzeciwko. Aha, czyli niedaleko, tak? Punkt Naprzeciwko u nas. A, felczerski taki jest z tego. okej. Nie. A pierwszy lekarz to jest 20 km stąd. O, to 20 też niedaleko. No tutaj to jest bardzo blisko. Tylko, że tam do tego lekarza nie za bardzo chcą się udawać. Taki średni. Tam jest taki malutki szpital, tam mówi, tam zawożą, a stamtąd wynoszą. Ja, to nie brzmi zbyt dobrze, no. Normalnie ja jeszcze nie byłem, on właśnie był
tam to już taki no ładny, Taki z nowoczesny. kontenerów zrobili taką No. przychodnię. Fajnie, lekarz młody, gdzieś tam ze średniej Azji, z tych jakichś stanów, nie? Mhm. No tak fajnie, mają EKG, mają jakieś ten, bo miałem z sercem problemy w Wigilię. I pojechałem tam i tak normalnie. Jeszcze powiatowym, Bocham. To stąd jest 55 km. Ale szkoła, jak na przykład, no bo na pewno przedszkole i szkoła podstawowa to jest, ale coś dalej to już dzieci wyjeżdżają, czy? Za płotem. To jest do 4 klasy. Od 4 klasy do 9 klasy, od 5 klasy do 9 klasy to jest Dundaj, to jest 5 km stąd, to autobus szkolny A, to niedaleko, no. dowozi. No a później już po 9 klasie, no to przeważnie Irkuck, Angarsk, no już do miast Tak. wędrują tego, nie? Ciekawe I bardzo. tak jest, ci, którzy kończą na tej 9 klasie, to oni tu zostają. Mhm. A ci, którzy dalej idą do średnich szkół czy na studia, no to już później nie wracają. Ale ludzie tutaj na przykład, aha, no to w sumie na pewno, bo chciałem zapytać, czy jakie tu mają dokumenty? Rosyjskie wszyscy mają, Nie? Babcia ma polski paszport. Polski? Tak. Jej córka też ma polski paszport. Niektórzy mają polskie paszporty. O, to ciekawe też. To wiesz, łatwo udowodnić, nie? No bo tu jakby wszystko jest... No Dużo ksiąg, prac... jeszcze takich jak ja naukowych. przyjechałem, to jeszcze w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak się dziecko urodziło, to dokument był taki, że narodowość, znaczy obywatelstwo rosyjskie, narodowość polska. A w tej chwili już tego nie piszą. Okej, czyli teraz już tylko rosyjski, tak? Tylko obywatelstwo rosyjskie i tego. Ja byłem w takiej wsi też, w Turcji na przykład. To tam też, niedaleko Istambułu jest taka, znaczy niedaleko, no trzeba było trochę pojechać. A no tak, dokładnie, no. Jechałem rowerem w tamtym roku, stąd pojechałem do Santiago de Compostela na pielgrzymkę. O, ile godzin? A, ile dni? 151. 150 dni? Tak, 9000 km. Wow. No, miałem jechać do tego Polonesku, ale wiesz, poczytałem, że tam komerc taki jest, tylko wszystko jest robione tak bardzo na ten. Znaczy ja tam byłem parę lat temu, to jeszcze nie było, tak? Bo nawet jak gdzieś poszedłem, gdzieś chciałem pogadać po polsku, no to tak już średnio, no wiadomo, byłem na cmentarzu, no to było po polsku i tak dalej, ale tak to nie było jeszcze tak, że to może teraz tu po prostu już pod turystów typowo robią. Wiesz, rowerem to już taki zmęczony byłem trochę. No po tylu kilometrach. Po drodze, wiesz, nie było po drodze. No. Mówię, To nie śpijcie tą kawę, bo będzie zimna. Tak. Popatrzcie, tu też możecie zobaczyć po polsku książki. Kocham Polskę. Księga Cudów Polska. Pismo Święte. Jak to się panu tu żyje tak ogólnie? Super? Pan już tu do końca, czy chce pan do Polski jeszcze wrócić? No nie, ja teraz pojadę za kilka dni na urlop. A, to z synem, tak? Nie, on jedzie do, Aha, on jedzie w drugą stronę, do Mongolii, no tak. do Polski jadę na 6 tygodni. O, ale to teraz dobry czas, żeby do Polski pojechać, było lato. To super teraz. Lato w Polsce jest świetne, naprawdę. Ja bardzo lubię na przykład. I co, później powrót tutaj, tak? No i później to na początku. A msze, jak pan robi, to po polsku czy po rosyjsku? Wszystko po polsku. Wszystko po polsku. Wow. Wszystko po polsku jest z tego, dlatego ja się zgodziłem, bo już na stare lata, bo ja już nie jestem taki młody jak tutaj. Ja jestem, A mogę zapytać właśnie, ile pan ma lat? no, prawie, że jeszcze raz tyle co ty. O, no to trochę jest. Znaczy, 84. o to jeszcze więcej, ja mam 36. No, Tak, 84, tak. to już troszeczkę jest. No, I w tym roku mnie bardzo, nogi one mnie nie bolą, tylko są tak słabe, się takie słabe zrobiły, że nie wiem. aktywności troszkę właśnie trzeba chodzić dużo, ćwiczyć te mięśnie, bo to jest ważne, żeby mięśnie były mocne, to wtedy, a to jednak takie spacerki po wsi tam 2 razy dziennie by dużo pomogły jednak, umocnić trochę te nogi. Trzeba próbować, ja to pół życia sportowiec, także ja to zawsze mojemu tacie, mamie tak samo mówię. Trzeba ćwiczyć, bo z wiekiem to nie będzie coraz lepiej, tylko coraz gorzej, dlatego trzeba zawsze tam jakąś tą aktywność fizyczną mieć. A to zawsze coś pomoże. No pomoże, to nie
Ruch jest bardzo, bardzo... Bardzo ważny, tak. To mi pani doktor powiedziała, że dobrze, że mieszkam na piętrze. A, bo po schodach do góry się wchodzi. Bo kilka razy w ciągu dnia Tak. się idzie, nie? Dobra, idę zobaczyć tam kościół i potem wrócę jeszcze. Dziękuję. No i teraz to jeszcze lepiej. Całą drogę jechałem w polskiej koszulce. No. O, otwarty. Dobra. Zobaczymy, jak kościół wygląda. Tak jak ksiądz Karol mówił, msze po polsku tu są organizowane. Święty Franciszek, święty brat Albert, Maksymilian Kolbe i Rafał Kalinowski. Tutaj nasz papież. No i tak wygląda w środku. Kościół Świętego Stanisława, wiesz, to są fajne rzeczy dwie. Widzisz tą pasyjkę na górze z połamaną taką z rękami? Tak, no. I ten Dlaczego baranek, tak jest właśnie? To są rzeczy, które z Polski przywieźli. To są jedyne rzeczy, które zostały z kościoła. Było 60 lat kościół był zamknięty, jak był komunizm. Chcieli go rozebrać, ale parafianie się nie zgodzili, stanęli murem. To wybudowali naokoło tego salę taką widowiskową, żeby nie było z drogi widać No. kościoła, nie? Zrzucili wieżyczkę i to stało jako, wiesz, sala taka. Ręce odstrzelone, szedł komunista, krzyż stał, strzelił z pistoletu, rykoszet No. w oko stracił. No tak, karma. Karma. Tak się zostało, nie? Czyli ten baranek to też taki Tak, bardzo tak, stary. Był schowany i właśnie to są takie relikwie jakby z Polski. Nie? Rajd katyński przyjeżdżał, 50 motorów przyjechało, wiesz, zostawili deskę, każdy coś zostawił, wiesz, jakby. Fajnie, naprawdę. Każda rzecz w tym kościele ma długą historię. Fajnie. Fajnie to, że te msze po polsku. Właśnie tak zastanawiałem, jak tu jechałem. Że jest... Już chwilę wcześniej przyjechał, mieliśmy peregrinację obrazu takiej ikony No. Salus Populi Romani z Rzymu, No. Matki Bożej Śnieżnej. Właśnie mówił twój tata, że wczoraj wyjechała. Nie, dzisiaj wyjechała. No dzisiaj właśnie o 12 pojechał się. Ja jakbym, nie wiem, jakbym musiał tutaj na jakiś czas zostać, to by było... to otworzył. Czekaj, no tak, tak. Nie, też ciągnie ze sznurem. A, to... Czyli teraz idziemy do tej najstarszej pani, która tu jest, tak? Idziemy odwiedzić tą najstarszą panią, która mieszka tu jeszcze. Chyba ktoś tam był. Tak mi się wydawało, że chyba ktoś się No odezwał. zaraz wyjdzie. Patrz ogródek jak wygląda. Wszystko posadzone, kartoszka. Wszystko No tam tak, bo trzeba wszystko mieć wchodzą. swoje, tak? Chociaż nie, no jest sklep, ale no swoje to No swoje. swoje. Dokładnie. Boże, można? Można? Można. Piotrek z Polski przyjechał. Chciał zobaczyć jak mieszkają ludzie w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. YouTuber. Proszę, proszę. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry, jestem Piotr. Pani Sabina, pani Franciszka, Piotr. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. dobry. Przechodźcie. Mogę zobaczyć, jak wygląda dom? To nie jest dom, to jest izbuszka? Nie, Aha. jak to się nazywa? Letnia To kuchnia. letnio. Letnia kuchnia, to jest To na to letni. ja Dom jest, wiesz, To dom ja jest, teraz Aha, czyli tutaj... To żeby w domu nie siedzieć, to się Tak, wiesz. to drugie takie. O, widzę znaczek z Ja- Polski. żyję zimą tam, a latem... Ale ten tu. Ale zimą Siadajcie, żyję. co wy stoicie? Ale he? Siadajcie, co wy stoicie. Siadajcie. Mógłbym tak z panią porozmawiać i panią nagrać, jakby pani opowiedziała, jak tu się żyje. Żyje się dobrze. Żyje się dobrze. Zaraz się troszkę Żyje się to jak się nie jest gorzej teraz. Żyło się do. Tak. A teraz to jeszcze nie jest gorzej się żyje. No, teraz to muszą żyć zdrowie. Tak, zdrowie najważniejsze. Tak. Ja i mówię, teraz zdrowie takie, że nie kupisz
No tak, no co by się nie miało, Teraz można wszystko kupić. Wszystko jest. tylko zdrowia się nie kupi. Tak, Wszystko jest. Все равно. Ale dzieci dobre, opiekują się cały czas. tak. Żeby wszystko u mamy było, A to żeby panie tu, pomocniki były. panie tu całe życie? No jak my trochę sąsiadami byli, ale Okej. w drugim miejscu mieszkamy. No to przylatuje tak, nikt rozpomówić, herbatki wypijemy co razem. A tu siedzę, siostra mi dała jakieś bożestwo, siedzę cytu. O tym obrazie czy co? Jakieś Takie ogórki świeżutkie. O, ogórka to ja z chęcią, jak mogę to z chęcią się poczęstuję, ogórki to ja uwielbiam. Dobra. A, kompotu zimnego O. jest, jeśli może się komuś zachciało. Nie trzeba, nic będzie mogę zaraz jedli. Tam, Ale zamrożone. Bułecki, pani Franciszku, no i lepsze. Ale zmarznięte z mrozu dostali. Ciekawie, ciekawie. A Halina z Petersburgu, tak? Pisała wczoraj. Wyście u nas już tutaj byli? Pierwszy raz. Coś, ja popatrzyłam, coś tak, że znajomy jakieś. Może z internetu. Nie, w internecie już mało było. Bo to z Coś internetu. mi się- Ja... No, widać podobnych ktoś był. A może, może. Ja to właśnie tak podróżuję dużo po świecie i na internet, na YouTube filmy nagrywam. 160 krajów podjęli. 165 w sumie. Tak, ja to cały świat chcę zobaczyć. To moje marzenie. To też z chęcią spróbuję. Sabina, daj widelce. Daj na widelce. Dobre, Dobre? dobre. Tak, smakuje. Smakuje. Łakocie. Dziękuję bardzo. Naprawdę bardzo mi miło. Trzeba powiedzieć, pozwolić, że przyjedziesz A, ze mną Paweł, przygrzewać. A ja tak bo on na chwilę przyjechał, zaraz jedzie z powrotem. Tak, ja to tylko na jeden, bo ja dzisiaj wsiądę. Ale za pół godziny powiedział, pani Franciszka, zaraz będziemy... A my tak siedzimy z ojcem Karolem, ja patrzę na zegarek, mówię, o pół godziny do obiadu, mówię, to wyjdziemy, chcę zobaczyć jak ludzie mieszkają. Ja mówię tak, on mówi tak, no to mówi tu pani Franciszki, kalendarz wisi. Mówię, pojedziemy na chwilę, zobaczymy może tam, myślałem, że w ogródku siedzicie czy coś robicie. No. Mówię, chwilę, mówię, zobaczymy i tyle, i polecimy dalej, nam czajów nie trzeba, niczego. Tak? Tak. A skąd pan przyjechał? Ja to ogólnie, ja mieszkam w Bielsku-Białej, ale ja z Tajlandii. Ja w Tajlandii mieszkam już parę lat. A tak to jechałem, bo ja podróżuję cały czas. Ja tu przez Mongolię jechałem, teraz przez całą Rosję będę Swoim jechał. samochodem? Nie, pociągiem. A, pociągiem. Tak, i później jadę jeszcze tam Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, no i do Polski na wakacje. Bo cierąża. Czyli to jest po prostu mąka zrobiona z jagód. Z jagód, da? Z jagód. Z jagód. Ale ciekawe, no nie widziałem jeszcze takiego czegoś. Jak smakuje? Może poniuchać jak... Spróbuj. No A to to- proszę na stole. Nie, dobra, to ja tak proszę. tylko troszeczkę. Powąchaj sobie ten worek. Taki specyficzny zapach. No. No. Jest zapach? To się słodzi, jest zapach. Znaczy Jest? pachnie lekko. U nas, da, która jest na niektórych szokach, to tak słodziutko ta jagoda. Ale nie jest słodkie. Ani- Ni to mak, ni to coś No nie, takiego, no. nie? Takie jakby pochodzi do maka. Ale Nie. później do bułeczki to się dobawi i cukru I cukierki troszkę. to jest, wiesz, fajne. To Lepsze za niż mocy makowiec. w mleku się rozmocy, da? No W tak. mleku się gorące Później mleko. na mleku masła troszkę do tego mleka i później się to sypie. Ono się tak troszkę pogotuje Okej. i paruje, a później dopiero cukier to zaraz sypie ją. A później jeszcze drugi raz, żeby było takie większe, lepsze, to powidła są takie, w sklepie za powidła. I tych powidł jeszcze. No drzemy jakie, dobawi się tu. A ja czytałem, jak tutaj jechałem, że tutaj w ogóle ta wieś była kiedyś odcięta całkowicie od świata, że tu nie było żadnej drogi dojazdowej ani nic. To prawda? Czy zawsze była jakaś droga dojazdowa, żeby tu jakoś dojechać? Była. Była zawsze, co? Czyli to... Syn jeździł autobusem tutaj, tak? Nie? Walenty jeździł autobusem przecież do Wierszyna. Do Wierszyny chodził, to było jeszcze po 80, no po 80 latach, to chodził mąż ze synem. Było auto, 50 osób. Autobus, tak, autobus, Taki no. auto był. I one chodziły sutkę syn, sutkę Czyli dobra. ojciec, Okej. pokojny. Okej. Ja to zawsze też pytam pani Franciszki,
Zobacz, oni wyjechali i Polski nie widzieli Polaków w ogóle, bo No. to było, wiesz, komunizm zamknięty. Powie pani Franciszka, jak widzieli jak pierwsi Polacy przyjechali tutaj? To powie pani. w 70 latach, 70 to do 70. I przyjechali na tego, po jakiemuśmy nie było rozmowy, nie pytać, żeby się to spytać. Jak się przyjechali, wyście przyjechali, ktoś jeszcze tam są, jak u nas babcia, mamina mama, przyjechała panną. Brat pojechał z Polski, trójkę dzieci wiózł, a babcia miała 36 lat, no ona nie była zamężną, a ona służyła u panów wsio. Okej. U panów ona wsio służyła. A no raz brat jedzie, ja też pojadę. I przyjechała tutaj. Brat w tym razie przychorował, nie są już, a to przyjechali w tajga. Tam była tajga. Jak kościół był budowany, to tam był las. My dopiero jeszcze w 90 latach, to my jeszcze korcowali, wyrywaliby te korzynie, bo później zażynęli, a te korzynie to były. Chyba jeden jeszcze tam, myślę, jest, nie ma go już. Nie widać go już. No. Wyrwany. Czyli tu pani, dziadkowie przyjechali, tak? Czy rodzice? To przyjechali tutaj, nie rodzice i nie dziadkowie jeszcze, a przyjechał po to nazwisko Kordel przyjechał i ze żoną i przywiózł trójkę dzieci. Okej. Tego Kordla była siostra Aniela i ona pojechała z bratem. Tak. Nie, ona miała 36 lat, nie żena, to nic. Przyjechała tutaj i pobyła, mówi, a co ja tutaj robić? Brat zachorował, trzeba korcować, trzeba to gdzieś coś pracować. Pojadę teraz, wrócę do Sierimchowa, wróciła do Sierimchowa, zarobię pieniążków, jadę raz do Polski. Przyjechała tam, mówi, porobię z rok, ze dwa, zarobię se, a pojechał, i tam Srecio, Muszę jechać. Dziękuję, do męża. zobaczenia. Srecio męża. No i poznajomiły się, miał nazwisko Bykowski. No i poznajomiły się oba tam w tym Sierimchowie. No, babcia było 36 lat, nie żenato, on później ankietę pisze, że ma 45 lat. No i jak się ubezpieczyły w tym Sierimchowie i pobrali się, ślub przyjechali do Irkucka, ślub brali w Irkucku i wrócili do Sierimchowie takiej. A dziadek był zesłany, Bykowski był zesłany w 1905 roku. W 1905 roku. Na 5 lat zesłany był z Polski. No, bardzo był gramotny. To pierwsi Polacy byli w 1905 tutaj, czy jeszcze wcześniej? Nie, w 10. A on 10, był zesłany A, w okej. 1905. Dobrze. No i w tej Sierimchowie u nas babcia, panna była, nie, co ja tu będę mówił robić, jeszcze wrócę nazad do Polski. No kiedy przyjechała do Sierimchowa, zarobić sobie pieniążków do Polski, strecie tego Bykowskiego, Teofil było na imię. No i także się udaje. Pobrali się, ślub brali w Irkucku. No on pisze w ankiecie, ona 36 lat miała, a on 45. A kiedy by pojechali do Polski szukać, rodzice, może miał brata, może miał dzieci, 46 lat, do babcia to była, no a on miał kobietę, przeżył, kiedy by szukali, z kobietą przeżył 20 lat. I kobieta w 40 umarła w 1904 roku, a jego zesłali w 1905. No i także się pobrali i 4 lata żyli. To się mama moja rodziła w Sierimchowie. A jak oni tutaj przyjechali w 1910, to ilu tych Polaków tu przyjechało? 49 49 osób, tak? Rodzin. A rodzin? Rodzin czy osób? Rodzin. Rodzin. No, A, rodzin. rodzin, Okej. 49 rodzin.
A teraz? 54 było albo 56 A? chyba. 54 albo 56 było. I u mnie to się pisało 59. 59. 9, a później w 11 chyba 11, Okej. a w 12 przyjechało tylko 7 chyba. I tak zaczęli budować, Bardzo budować. ciężko było, tu nic nie było, oni musieli karczować las w ziemiankach, Las w mieszkali ziemiankach. pierwszy rok, pierwsza zima była w ziemiankach, wybudowali młyn, szkołę, kościół, wybudowali sobie domy, a to kiedyś wiesz, nie było tak, że idziesz do tartaku, No kupujesz nie, dekielki, no czy tak. drzewa trzeba było Wszystko trzeba było robić. Ale jechali, ja nie wiem, jak przyjechali od rodzice mojego męża, Szczepana, przyjechali rodzice, to mama się jego rodziła w Ziemlance już tam samej, już nie było tutaj miejsca, to samej mnie macie tam za tą szamanką, zrobili Ziemlankę, tam się w tej Ziemlance rodziła. A jaką pani pamięta taką najcięższą zimę, najmniej stopni, ile było tutaj? No 50. 50 tak dalej. Czyli 50 to jest tak 56 było, 56 było. 56. 50, no teraz 50 do 60, jak przyjechali do 60 było. Minus 60 stopni. To jak ci ludzie tutaj dawali radę w takiej temperaturze? No jak jechali, mówią, do lasu, bo trzeba było do lasu sobie Tak. przywieźć drzewa, to jak plunęli, to się To zamarzało w powietrzu. Oj. Ciężkie czasy były. Nie no, minus 60 to sobie ciężko wyobrazić w ogóle, no. Jeszcze ludzie myślą, że No to ale jest... wyżyli, no nikt to, ja nie pamiętam, żeby tak umierali, Tak, no i pani taka zahartowana teraz właśnie, dlatego tak długo. Wszystko ja nie fajnie. pamiętam, przecież No. Tylko wiesz co, to była bida, wiesz, takie nieszczęście, że tylko wstali na nogi, pobudowali się, wszystko wiesz, zaczęła, to jest bardzo żyzna ziemia, tutaj wsadzisz kij od łopaty i wyrośnie drzewo, No. wiesz, jest okropnie płotna ziemia, tylko wstali, rewolucja przyszła, ich tam wszystko pozabierali, wszystko w kołchoz, tak? gdzie 20 osób rozstrzelali, NKWD i to wszystko. Tak komuniści wtedy to przyjęli, tak? Tak. No i bida, nie? I No wszystko zabrali, конечно, nic nie było. już jak przyjechali, to była bida, do jak tata się urodził w 11 roku, a już no, tak 10-12 lat u Buriaty tu żyli u nas. To u Buriatów, no ja bym nie powiedziała, że Buraty są wredne, żadne, no one są takie, jeśli ty udosz, to raz coś, to on ci 10 razy odpłaci. Hojnie. Taki Burat. Tak, dokładnie. No to Buraty tata robił później już, miał 15 lat, 20 lat, robił Buratów, zarobił sobie tam u niego zboża troszkę, no to dziadkowie sioli, już tylko korcowali, już mieli troszkę lżej. No. Kurczę, ale to Ale- naprawdę, początki musiały być No, ale naprawdę później bardzo już ciężkie. Później w 25 latach, już do 30 latach to już trzymali gadziny, już ludzie mieli po sporo. Bydło. Bydło, no I bydło. kunie już Tak. mieli swojego kunia, swoją arbę, swojego spługi miał już pokupili. Bo A- niektórzy z Polski przywieźli sobie pługi. A Rosjanie nigdy tu nie utrudniali życia? Zawsze normalnie, fajnie wszystko było? No tak było normalno. Wszystko A tak w było. 32 roku tata żenił się w 31 roku. Dziadek mu dał kunia, dał mu pług, dał Tak. mu wóz. A w 32 roku kołchoz wybuchł i zabrali wszystko do Zabrali wszystko, no. Wszystko zabrali. Kurczę, no. Pieniędzy nie dawali, człowiek chodzili, pracowali w tym i raz na rok dawali, co wam dawali? A no, jakby już w kołchozie by robili, to dawali trudodzień. No jeśli ja dzień zarobiłam trudodzień, to pisał się trudodzień. Jeśli ja zarobiłam dzień trudodzień, to na ten trudodzień dawali 200 gram zboża. 200 gram złoża za cały dzień pracy. Tak, Da, 200 gram za dzień, za dzień. Ciężkiej No pracy, jeśli to ja nie? No mogłam ciężkie. tam- No tak. Mogłam do kołchozu siec, po to wszystko ręcznie siekli. Do wojny to, że przecież nie było tu gdzie nic traktorów, No tak, nic, tak. nic do kuniami wszystko. Rękami wszystko ubierało. Okej. Sierpem żnęli zboże. Wszystko rękami było robione. Wszystko rękami. Dzień przesiekłam 100 no hektar. Hektar to jakby 100 sotków. Mhm. To mnie dali może więcej jak trudodzień. Jeśli ja Okej. normę zrobiłam, Tak. więcej normy zrobiłem, no ta norma była może 60 sotek, 50, a ja zrobiłam więcej normy, to już więcej jak To to trochę było. więcej. Półtora Tak, trudnia. tak. No.
To już półtora tygodnia. To już zarobiłam ją, jeśli zarobiłam półtora tygodnia, to już ją dostałam nie 200 gram, a 300 gram. Okej. Ale tu mało. No strasznie. A jak czasy wojny tu wyglądały? Jak wojna wybuchła? No spokojnie jak teraz. Spokojniej. Spokojnie tak. Nie wiedzieliśmy, że wojna. A, bo tutaj się, w sumie tak, no tutaj się nic na pewno nie działo, no tak. Wojna była, pozabierali wszystkich chłopów, mężczyzn, wszystkich zabrali. Wszystkich. Tatę zabrali w 1941 roku, pamiętam 16 grudnia. Rus taki był. No zostało 7 dzieci i jeszcze babcia. Okej. A zboża, mąki zostało, pamiętam, troszkę więcej jak te ciągły. Jej, no jak to ludzie musieli przetrwać takie warunki, wszystko. No to ziemniaki tylko, no sioli sobie, bo te ryżyk, teraz to mówią ryżykowe, co to masło jest. To lnicę by taką sioli, takie, no jak ten mak, i takie żółte to było. I w Tichanoce był taki zawód zrobiony i to jeździli. Ja sama we wojnę z mamą jeździłam już po wojnie same. My oba już tu żyli, też jest, to było, jeszcze siałam, bo tam za drogą siolimy i proso, takie pszeno sioli. A jak to wygląda? Jak to co, nie przyjechali po prostu ciężarówką i zbierali wszystkich facetów, czy mają jechać? Jak zabrali chłopów? Jak zabrali chłopów właśnie stąd? Kazali, żeby przyjechali do Irkucka, czy sami po nich przyjechali? Nie pamiętacie? Nie, to już później jak już stali sobie niektórzy stawiać domy, gdzieś młyny stawiali, przecież tu nie było, postawiły figury, postawiły młyny, jak jest teraz ta polski dom, co jest, tak. to, że figury wykopały, to też ile była jedna prostorzyka, Okej. a była Oni od zrobili tutaj, taką odnogę i tam postawili młyn wodny. nie, bo tutaj, gdzie przechód jest, o tutaj, byłeś przecież nieraz, Tak. no, co jest, to tutaj ta rzeka szła, ta rzeka tak szła i szła, co teraz bez ten mostek. A tamta, co polskiego domu ta idzie, No. to że nie było tam rzeki. To u nich zrobili ręciniami kanał sobie taki, żeby puścić z tyże rzeki wodę tam. No I tak. tam było przekryte. Wiesz, jak pamiętam, we wojnie to było przekryte. Jak dużo wody, do młyna też nie wolno było dużo wody, to burliło. To zakrywali, taką szufladę była, zakrywali, puszczali tu, Śluza. no. A później już postawili sobie młyn, figury, tam troszkę dali jak Luda, co żyje, o tamtym miejscu gdzieś co młyn. I tu stał pieszyki stawiały młyn. No. Ale się nasłuchałem historii. Ciekawe, naprawdę, no jak... Ludzie mieli naprawdę ciężkie życie tutaj. Ciężkie. No. Na pewno, tak? Ona jest najstarszą teraz mieszkanką tutaj, tak? Jest najstarsza. 94 lata? Tak. A jej mąż mówiła, to 95 miał i umarł, tak? Nie, to tamtej pani, to jest inna rodzina. Aha. I ojciec. A, jej ojciec, okej. No. Ciekawe. Co to dzisiaj na obiad? Pomidorówka i kotlety siostry przywiozą. A, lepiej nie mogłem trafić. Uwielbiam pomidorówkę. I schaboszcza. Pomidorówka zrobiona. No nie spodziewałem się, że dzisiaj sobie tutaj zjem pomidorówkę. Dobra, idziemy jeszcze teraz zobaczyć do domu polskiego. Kurde, to żałuję, że na noc nie zostaje, bo ja też nie wiedziałem, wiesz, ja nie wiedziałem, co mnie tu czeka i dlatego nie zaplanowałem niczego za bardzo. No ale kto to mógł wiedzieć? Jakbym wiedział, że to tak będzie, to sobie z chęcią został na noc. Na pewno by było co robić, o czym pogadać, a tak to widzisz, zaplanowałem, a pociągi mam już 3 do przodu kupione. No kurde, szkoda mi tych pieniędzy po prostu zmarnować. Bo jeden, a w ogóle też czas, bo też ta wiza mnie trochę trzyma. Ło, kotu. Dziwne koty tu macie. To był ten syberyjski. Trzeba się schować.
Tutaj możecie zobaczyć tak stary dom, jak wyglądał, tak? Dokładnie tak ludzie tu żyli, co? Piec na środku. Pierwsi osadnicy, nie? Pierwsi osadnicy, no. Harmonika. Lustro, ludzie. Kołyska dla dziecka. No, patrzcie jaka kołyska. Tutaj łóżko. Skrzynia wielka. Tu był kącik kuchenny, nie? No. O, żebym nie wpadł. Tutaj piec do robienia chleba pewnie. Chyba, że tylko do grzania. Nie wiem. Szkliku upadkowy wszystko. Nie no, to naprawdę skansen prawdziwy. Jakieś tarki. Kolejne łóżko. Ciekawe. A tu co jest? No jakaś izbuszka też mała, wiesz. A, taki To pokój. bania była, czy coś. I nasrane z krowy. Krowy się tu chowają. Dom polski. Ale ktoś tu był. Nie odkręcimy tego. Już gwoździe są zabite. A, no trudno. Czy tak? O. No a jednak. Jednak damy radę. O. No to przejdziemy tak na to. Aha, bo to w tą stronę się otwiera. Zamek sadzili. Zatrzaśnięte są. Tak, jest zamek sezonu. No to trudno. Patrzcie, tutaj scena, gdzie występy były. Tutaj ludzie sobie siedzieli. Tutaj coś jeszcze. No niestety, wszystko się kończy od 3 lat. Już polskiego tutaj nie uczą. Także powiem wam szczerze, że już prawdopodobnie już widzę taką Wierszynę, jaką za parę lat no już nie będzie taka sama na pewno. Jak pokolenie dorośnie, które już nie mówi po polsku, to starsze pokolenie odejdzie i zacznie to wszystko zanikać. A właśnie przestali go uczyć. No jak się zaczęła wojna na Ukrainie, jak Polska zaczęła wspierać właśnie, no to zrobili na złość. Jakiś kruczek tam znaleźli i Polski wycofany ze szkoły. Cieszę się, że tutaj trafiłem. Bardzo. Bardzo, bardzo się cieszę. Patrzcie, jaki prezent dostałem. Uwielbiam konserwy. Także w Irkutsku przed podróżą 2 buły albo 3 i po polsku kolacja. Dostałem księgę do wpisania się. Tu wszyscy goście, jak odwiedzają, dostają. Super. Trzeba coś napisać. No tak, no wszędzie tutaj jest coś. No i moi drodzy, żegnam się z Wierszyną. Super czas tutaj spędziłem. Naprawdę zostałem bardzo miło przyjęty, ugoszczony po polsku. Super było. Dziękuję bardzo jeszcze raz. A jeszcze póki jestem tutaj, to powiem wam tylko o tym, że tutaj zbierają po prostu też tam jakąś rzutkę, żeby mieli po prostu na takie życie, na jakieś rzeczy, które tutaj potrzebują zrobić, na jakoś, żeby przetrwać. Także jeśli ktoś chciałby parę groszy gdzieś tam wreszcie na dole, znajdziecie ich zrzutkę. No na pewno nie jest to lekkie życie, nie ma... O, patrzcie, jak tu fajne też. Nie mają tutaj tak lekko, chociaż na pewno kiedyś było dużo, dużo gorzej, jak ta pani opowiadała. Ale fajne jest to, że jednak jeszcze trafiłem w to miejsce w takich czasach, kiedy mogłem sobie porozmawiać po polsku, zjeść polski obiadek, spotkać się z tą panią, która naprawdę no, bardzo dużo lat tu jest. Jeszcze opowiadali mi, że ta pani
na przykład jak przychodzą jakieś dzieciaki i zaczynają po rosyjsku mówić, to on mówi, że nie, że u niej w domu się mówi po polsku. W Turcji jest takie miejsce też, w Brazylii oczywiście. Pewnie jest jeszcze w paru miejscach na świecie. W Brazylii jeszcze nie odwiedziłem, ale w Turcji już byłem, tu byłem, także tam pewnie też kiedyś pojadę. No nic, teraz muszę wracać, oddać samochód. Czekam, aż gdzieś złapie internet, bo tutaj jeszcze mi nie łapie. I muszę napisać, że przyjechali go wziąć. Tak, gdzie idziesz? Mućka! Mućka! Gdzie idziesz? U mojej babci zawsze była jakaś krowa, która się nazywała Mućka. Nie wiem dlaczego, bo tak jak teraz to mówię, to dość dziwnie to brzmi, ale tak było. No i to jest jeszcze miejsce, którego szukałem. Bierszyna. Ale to nawet nie o sam znaczek mi chodzi, tylko o te wlepki, które tutaj są. Ci Polacy zostawiali, jak przyjeżdżali. Kurde, szkoda, że nie... O, jest kampermaniak, pozdro! Szkoda, że nie mam swojej. Też bym nakleił. Jak zawsze biorę, to tutaj nie wziąłem. Znaczy nie w tą podróż. Taka ta wierszyna. Ja to będę powtarzał, że zawsze w każdym miejscu na świecie Polaka można spotkać, no bo tak jest. W sumie tak naprawdę 15 do 20 milionów Polaków żyje gdzieś rozsianych po świecie. To jest ogromna liczba. No i tutaj Wierszyna w sumie jest oddalona w linii prostej 6000 km od Polski. Jak oni się tu znaleźli? Znaczy wiemy, jak się znaleźli, no zostali tutaj osiedleni, ale że akurat taki kawał drogi na Syberii. Tutaj wam jeszcze pokażę, bo to wieś, przez którą przejeżdżałem. O, jakaś świnia. To tak naprawdę tylko jeden dom, chociaż w środku chyba jest pusto, czyli on nie. Czyli tylko tutaj 3 domy zamieszkałe i to jest cała wieś, a wszystkie tutaj dookoła już zrujnowane. O nie, czekajcie, tutaj ten drugi też nie, czyli tylko jeden i tu dwa domy tylko. Tutaj też już. No i tutaj był wjazd, że wjeżdżam do tej wsi. No i zaraz jest wyjazd z niej. Czujecie mieszkać na wsi, na Syberii, gdzie są 2 domy? Tutaj też zrujnowany. Tutaj też. Nie mają tutaj lekko mieszkańcy. Macie tylko jednego sąsiada. Czujecie to tak być jednego sąsiada przez całe życie? Chłopa. Ekspresówka. A ten se leci na rowerze z pasa na pas. Ja już dojechałem z powrotem do Irkucka, także tutaj zakończę ten odcinek. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie, że to już jest 3. odcinek z Rosji. 4. Za niedługo startuje i kolej transsyberyjska. Coś, co było moim marzeniem podróżniczym.
Nawet jeszcze zanim nie byłem podróżnikiem, to zawsze chciałem przejechać koleją transsyberyjską. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie subskrypcję. Cel na ten rok to 1 000 000. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Na razie.